Cześć, witajcie. Witamy Was na materiale, na którym jedziemy autem offroadowo po Polsce, po dzikiej wschodniej granicy naszego kraju. Będzie gotowanie, będzie offroad, będzie jazda po naprawdę trudnym terenie. Piękna przyroda, piękne ujęcia, rozsiądźcie się wygodnie, no i miłego oglądania. A zatem dotarliśmy prosto nad Bóg. Mamy tutaj masę dróg polnych, na których można będzie sobie auto fajnie przetestować, ale mamy też naprawdę piękne lokalizacje, bo jest to teren na przełomie Podlasia i Mazowsza. Także tutaj już te polodowcowe fragmenty Polski są widoczne, są te pofałdowania w terenie. Nie jest przede wszystkim płasko jak na talerzu na tym naszym smutnym Mazowszu. Tutaj miał być prom, ale z tego co widzę, no dobrze, że nie liczyłem na niego. Bóg to jest trzecia najdłuższa rzeka w Polsce, o ile dobrze pamiętam. Prawy największy dopływ Wisły. Zanim wybierzemy jakieś miejsce na obóz, to sprawdźmy sobie lokalny teren, bo na pewno jest co zwiedzać. Trzeba to tylko odkryć na własną rękę, w tym przypadku na własne koło. Plumka sobie jakiś strumyk, który dopływa do Bugu. Widać też różnicę w kolorze wody, co? Zobaczcie, tutaj niemalże krystalicznie czysta. Wiadomo, jest płycej, no ale tutaj osad sedymentacyjny i zapewne też masa jakiegoś syfu robi swoje. Widoczność w Bugu wygląda, jakby była gorsza niż ta w Wiśle. Czyli jest źle. Ja już pewnie wiele razy mówiłem, że uwielbiam nad rzekami spędzać czas. Bardzo lubię tą dzikość, którą one oferują. Są łatwo dostępne, więc każdy sobie takie miejsca może znaleźć. I co najważniejsze, w każdym miejscu rzeki są wyjątkowe. Przestraszyłaś się? No, Zobaczcie. Zobaczcie, kogo my tu mamy. A w sumie dlaczego się wybraliśmy akurat w tą część Polski? No, nie jest powodem tylko to, że mam auto od Isuzu, ale też faktycznie po prostu nie miałem okazji tu być, a wiedziałem, że będzie fajnie. Chciałem zobaczyć, jak wygląda ten teren przy granicy z Białorusią. Już byłem w Białej Podlaskiej i tamtych okolicach, miałem tam praktyki ze studiów z hydrologii, ale Natalka nie była. Także mamy okazję odkryć ten teren wspólnie. Po prostu przyrodniczo jest to bardzo ciekawy, bardzo dziki teren. Jak na warunki polskie, naprawdę niesamowicie jechało się przez te kilometry kwadratowe pól i jeszcze raz pól, niczego wokół. Jedziemy się rozejrzeć, może trafimy coś ciekawszego, a to będzie nasze miejsce, powiedzmy, drugiego wyboru. Przy okazji gdzieś po drodze przydałoby się też zrobić jakiś zapas drewna. Cieszysz się, że wchodzimy na wysoką wieżę widokową? Nie. Lęk wysokości, czy nie lęk wysokości? Widok mamy piękny, a do przejścia jeszcze trochę zostało. Spójrz w dół, a nie w lornetkę. nie chcesz dół. Jesienią musi być tutaj naprawdę zjawiskowo. Ja wiem, że taki rodzaj podróży może trochę nie pasować do mojego stylu. Z reguły widzieliście mnie ze starym, podartym plecakiem i generalnie sprzętem niewartym raczej zbyt wiele. Chociaż tam różne rotacje były, nie mówię, że nie. Sprzęt na Finlandię na przykład kosztował kupę kasy, no ale biorąc pod uwagę wartość auta i w ogóle tego całego zestawu biwakowego, który będziemy dzisiaj testować, to chyba mamy rekordzistę i to takiego, którego ciężko będzie pobić, naprawdę bardzo ciężko. Ale jest to forma biwakowania, którą właśnie umożliwia mi sprawdzenie Isuzu, więc dzięki nim mogę Wam coś takiego pokazać. Wiem, że dużo osób
chce jeździć samochodami po Polsce, ma pewne obawy przed spaniem tak na dziko, to jest naprawdę świetna alternatywa. Przecież można kupić sam namiot do swojego samochodu i to też równie dobrze wyjdzie. Natalka została 2 piętra pode mną. Nie wie co traci, moi kochani, bo jest tu przepięknie. Widok za moimi plecami. Ło, ale powiało chłodem. Zobaczcie, wow. Jak z drona, tylko że na żywo. No i właśnie, taka opcja biwakowania jest bardzo ciekawa. Ja nie ukrywam, że sam się cały czas rozglądam za autem. Nie ukrywam, że w innym budżecie. Ale jak mówię, jest opcja coś takiego przetestować, więc czemu nie? Wartość, jaką chciałem wam przekazać, to jest to, że pięknych miejsc za rogiem nie brakuje. Nie musimy się wszyscy pchać w Tatry, na Babią Górę. To są miejsca oblegane turystycznie. Miejsc nieobleganych turystycznie jest cała masa i zobaczcie. Kto by pomyślał, co? Turystów oczywiście. O, jest Natalka. Podoba ci się? Nie. I tak, to jest lepsze, bo jak spojrzysz w dół, to nie widzisz tej przepaści. A jak byliśmy na Baraniej Górze, tam była taka wieża z takiej kraty. No, Taka. tak, Barania Góra ma ciekawą wieżę, ale jest dużo niższa według mnie. Albo po prostu nie robi takiego wrażenia, bo tam jest górzysty teren. O, nawet tam ktoś bałem busem zasuwa, widzicie? Turystyka samochodowa to też turystyka. To jest też turystyka dla osób niepełnosprawnych. Ja biorę to pod uwagę, że nierówności pewne są i w góry no, osoby niepełnosprawne mają ciężko się dostać. Trochę jestem hipokrytą, bo jesteśmy na wieży widokowej. Wybaczcie, mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony, ale tam z dołu też był naprawdę dobry widok. Naprawdę, naprawdę dobry widok i samochodem można pięknie zwiedzić praktycznie cały kraj. Okej. Spojrzałaś? Ty zamknęłaś. No, z tej skarpy to też wygląda przepięknie. Ła! Stromo. Nie no, boisz się tego? Tu bardziej nawet niż na wieży. Tak. No. Faktycznie, tu jakby się... Nie no, zatrzymałaby... Założę się, że na tej Leszczynie byś się zatrzymała. Tam wygląda jakby był jakiś obóz. Po środku niczego. Dobra, trzeba rozkminić jak tam dojechać. Mamy srogi samochód 4x4, więc kurde jak już korzystać. Jeszcze karta paliwowa, to można nim tam przecież orać go. Właśnie, trzeba nim zaorać pole. O, tu też jest miejsce ogniskowe. To jest niesamowite, że jakby te wszystkie zanocuj w lesie, zakazy biwakowania, zakazy palenia ognisk, to wszystko obowiązuje i obowiązywało kiedyś. Natomiast ludzie naprawdę zawsze czuli się bardzo swobodnie nad rzekami. I bardzo dużo zapytań miałem właśnie o te ogniska w lesie i tak dalej, a nad rzeką nikt nigdy się o nic nie czepiał. Z ciekawostek na dzisiaj, bo na brzozie rosną tylko 2 grzyby, 2 rodzaje grzybów i oba są lecznicze. Samochód ma też swoje naturalne ograniczenia. Mianowicie nie wszędzie się zmieści. Próbujemy. Plan był bardzo romantyczny od początku, ale nie założyłem jednego. Mianowicie wieje. Wieją wiatry zachodnie, wschód mamy w tamtym kierunku, zachód w tym kierunku. Także na ognisko nie będzie najprzyjemniej, w ogóle nie będzie tu przyjemnie, bo będzie zimno. Zastanawiamy się w takim razie, czy się nie wrócić, bo jesteśmy na takim jakby zakolu i za tą meandrą właśnie, za tym zakolem, no powinno już być nieco lepiej. Nie będzie takiego pięknego widoku jak tutaj,
niestety, ale może będziemy mieli widok na wschód słońca. Cóż, zobaczymy. No, to jest samochód, którym mogę sobie pozwolić na jazdę po różnym terenie. To nie jest Ford Focus, przede wszystkim z 2008. Patrzcie, jaką to daje w ogóle perspektywę biwakowania, perspektywę planowania. Wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy, widzimy dokładnie, co jest przed nami. No, gapienie się cały czas na satelitę i widzimy te drogi, których nie ma poznaczanych na mapie. To jest genialna sprawa. No i jesteśmy na tym zakolu, o którym mówiłem. Chciałem jechać dalej, ale tutaj jest naprawdę przyzwoicie, nie ma co się wracać do cywilizacji. Jesteśmy nad Bugiem, co prawda, ale Bóg wie, jaka dzicz to nie jest. O mój Boże. Miejsce jest świetne, bo mamy zakole, bo mamy, proszę bardzo, miejsca na ognisko, nawet 2. No ale dobra, czas się wziąć do roboty, bo ja gadam i w sumie nie mamy nic przygotowane. No właśnie, ile się zejdzie z rozstawieniem obozu samochodowego? Pierwszy aspekt, o którym muszę Wam powiedzieć, nie możemy stanąć tak krzywo. Trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mieli w miarę poziom. Całkiem szybko poszło, co? Jak na rozstawienie namiotu mogło być gorzej. Natomiast mamy jeszcze matę samopompującą. Bardzo dużo miejsca. Więc pod tym kątem było naprawdę szybko. Wystarczy wrzucić śpiwory i tak naprawdę można od razu iść spać. Przyszła mi od razu jedna myśl do głowy. Czy to nie ma jakichś wad? Wydaje mi się, że jak będzie padać, to będzie problem. Albo jeśli zrobi się kondensacja. To jest coś na rodzaj bawełny, bym powiedział. Co prawda jest zewnętrzna warstwa, która chroni przed deszczem, no ale tak jak mówię, kondensacja robi swoje, a jesteśmy nad rzeką. Także jutro się okaże, bo jesteśmy na 3-dniowym wyjeździe. No i jeśli złożymy taką mokrą ciapę jutro i jutro by na przykład padało, no to kiedy miałoby to wyschnąć? O, nie ma opcji. Muszę Wam powiedzieć, że rzeki są niesamowite. Ja będę to podkreślał kilkukrotnie, ale ta cisza i połączenie z taką dzikością, a przynajmniej takim poczuciem dzikości, to jest po prostu rzecz niepowtarzalna. Ja po prostu nie czuję się nigdzie tak, będąc w lesie, gdzieś poza szlakiem. Udało się nazbierać sporo dębowego drewna. To oznacza, że będzie dzisiaj kaloryczne palenie. Dąb świetnie się pali. Naprawdę nie potrzeba wiele. Przekonałem się o tym szczególnie dobrze, paląc w namiocie z piecykiem. Dołożyłem dosłownie kilka dębowych, grubszych gałęzi, naprawdę niewielkiej średnicy, i rozpalił ten piec do czerwoności. Ja nie byłem w stanie tej temperatury obniżyć. Jest tego dębu tutaj na tyle dużo, suchego, przesezonowanego, że nie wiem, czy sobie nie wezmę kawałka na trzonek. Zupełnie serio. Niesamowicie twarde drewno, co było widać przed chwilą. Taką gałąź sosnową przecież ja mogę złamać bez problemu. Dębowej nawet nie ruszę, ona nawet się nie ugnie. To jest ekstremalnie twarde drewno, na naszej szerokości geograficznej, chyba najtwardsze, na równi z grabem, bym powiedział. Grab też jest wyjątkowo twardym drewnem. Takie poczucie dzikości myślę, że podbijają jeszcze ptaki. Każda meandrująca rzeka jest rajem dla ornitologa, jak i dla samych ptaków. Po prostu nie ma nawet sekundy przerwy,
od tego ćwierkotania. Tutaj naprawdę czuć, że jesteśmy w domu tychże zwierząt. Czuć, że to jest ich kraina. Lasy sosnowe są bardzo często lasami gospodarczymi, ułożonymi praktycznie pod linijkę. Tam nie ma poczucia tej dzikości, tam mało zwierząt tak naprawdę się odnajduje. Nie widać ich aż tak wyraźnie. Tutaj jest zupełnie inaczej. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jest bardzo dużo położonych drzew, więc mamy szansę zobaczyć najrzadszego dzięcioła, czyli dzięcioła trójpelczastego, który żywi się tylko robakami z drzew, które długo leżały na ziemi. Drodzy Państwo, no z tym materacem jest taki problem, czy matą samopompującą, że niestety się nie samopompuje. Dopompowała się do pewnego momentu i koniec. Ta mata jest na tyle wielka, że ja tego z własnych płuc to nie napompuję, nie chce mi się. Ale wpadłem na genialny pomysł. Jak nacisnę tą piankę, to się rozkurcza, znaczy skurcza, a jak z niej zejdę, to się rozkurcza, czyli zasiąga powietrze. Ona powietrza nie wypuszcza, ta mata, no bo teraz jest na tym trybie zasysania, więc ona tylko wciąga powietrze. Dlatego, żeby proces przyspieszyć, należy się kilka razy przerolować. To nie jest porada. Myślę, że to nawet nie będzie działać, ale warto spróbować, bo nie chce mi się pompować. Demonstracja. Dzisiaj przygotowujemy burrito na kolację. Ma być pożywnie, bo noc, no mimo wszystko jeszcze jest chłodna. Mamy piękną wiosnę oczywiście, przyroda budzi się do życia, ale w nocy temperatura w dalszym ciągu lubi spaść w okolice zera. Dość zabawne miałem spotkanie, bo jak odbierałem auto, to pani mi powiedziała, że no, ten namiot to tak raczej tylko do zdjęć pan będzie rozkładał. I kompletnie było mi to obce i dopiero zrozumiałem, że dla niej perspektywa spania wiosną w namiocie jest kompletnie obca. Także naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobre burrito to oczywiście musi być ostre burrito. Musi być też czosnek. No, każdy robi to na swój sposób. Ja kiedyś jadłem burrito w takiej teoretycznie świetnej meksykańskiej knajpie, ale mi w ogóle nie podeszło, jak mam być szczery. Dlatego robię je po prostu po swojemu. Tak, słusznie Natalka podkreśliła, oczywiście śmieci do śmietnika, nie do lasu.
Naprawdę przerażające jest to, jak dużo śmieci wciąż mamy. Przeszedłem się ostatnio na spacer i wyszedłem w miejscu, gdzie jest serwisówka obok trasy szybkiego ruchu i po prostu w tych wjazdach ludzie nawyrzucali śmieci. Nie wiem, czy się zatrzymują taksówkarze, nie wiem, kto tam się w ogóle zatrzymuje i po co, bo to takie miejsce w sumie nigdzie, ale jest po prostu góra śmieci, butelek, ubrań, łóżka, wszystko, po prostu wszystko. To wciąż jest żywa kultura w naszym państwie, a raczej jej brak. Także pamiętajcie, żeby po prostu śmieci ze sobą zabierać. Ja wiem, że to, co mówię, prawdopodobnie trafi do osób, które i tak po sobie sprzątają. No ale niestety chyba inaczej się po prostu nie da trafić ludziom do rozumu, jak mówiąc to, szerząc fakt, że wyrzucenie puszki po piwie, czy nawet peta, to nie jest dobra rzecz. Rzucanie petów w trawę to jest w ogóle jakiś absurd. Jest to u nas wręcz tak tolerowane. Przecież to jest normalne, że jak ktoś wypali, to od razu rzuca, tak? Na bok. No i też przyjemniej chyba przyjechać w takie miejsce, gdzie śmieci nie ma, prawda? No tutaj trochę jest na rozrzucanych. Jeszcze kolejnym absurdem, który ostatnio zauważyliśmy wspólnie z Natalką, a pozwolę sobie powiedzieć, czemu nie? To mój kanał, nie telewizja, mogę mówić co chcę. Jest to, że kaucje są na butelki półlitrowe. Ale na przykład na takie małe buteleczki, wiadomo z jakimi płynami, nie ma. Na małpki nie ma. Po prostu można je wziąć i wywalić. Znaczy można, no. Nie można, ale wiadomo, że ludzie tak robią. I po prostu faktycznie walają się cały czas po rowach świeżutkie, nowo otwarte. To jest dla mnie kompletny absurd. Powiem wam też jedno. Śmieci pokazują, kto je wyrzuca. Nie mówię, że jak ktoś pije, to od razu jest najgorszy na świecie, ale no sorry. Rzadziej znajdziemy butelkę po napoju izotonicznym w krzakach niż po energetyku albo po jakimś napoju alkoholowym. No niestety tak jest. Mówiłem, raj dla ornitologów. Patrzcie, gdzie zostawiłem auto. Centralnie pod dębem, który widzicie, ile ma suchych gałęzi. Noc jest bezwieczna praktycznie. Widać, że gałązka żadna nawet nie drgnie, ale na to naprawdę trzeba uważać. I cóż, przystawię auto o kilka metrów. Do naszego burrito dodamy awokado i ser. A mamy ser? Mamy. Czy nie? No prosiłem, żebyś wzięła. Ja ci powiedziałem, żeś ty wziął. Nie. Tak. No dobra, to jednak bez sera. Czyli będzie awokado, no i farsz. Skromnie, ale bez wygód. Burrito tak naprawdę lepiej łączyć ze śmietaną czy jogurtem, to już jak kto woli, ale polecam spróbować z kefirem. To naprawdę bardzo proste danie. Lebiega kulinarnie sobie z tym na spokojnie poradzi, a jest to naprawdę fajna odskocznia od takich standardowych obiadów. No i chyba nie muszę mówić, jak dobrze to smakuje w takiej scenerii. Cisza, spokój, nikogo wokół. Siedząc przy ognisku, patrząc w gwiazdy, można naprawdę docenić każdy kęs takiego dania.
Państwu tego nie pokażę moim aparatem, ale musicie wierzyć mi na słowo. Widać, jak zasuwają Starlinki. Doprawdy niesamowite. Ciekawe, co ludzie na jakichś dzikich wyspach myślą. Tacy, którzy nie mają dostępu do cywilizacji. Dosłownie 1, 2, 3. I spadająca gwiazda jeszcze. Nie no, jakie kombo. 4, 5, 6, 7. O mój Boże, ile tego leci. Ja im współczuję trochę, bo muszą zgadywać, co to może być. O mój Boże, nie wiedziałem, że tego jest aż tyle. Kolejny. Jejku, nie wiem, ile ich jest. To już kilkanaście przeleciało na pewno. Fajnie. Babeczki, które Natalka przygotowała w domu, okazały się świetną przekąską. W szoku jakoś nie jestem. Dobrze jest sobie zjeść taki smakołyk po sowitym, tłustym, słonym, pikantnym posiłku. Dobrze, że posiłek był tłusty, bo dzisiejsza noc mimo wszystko będzie chłodna. Ja naprawdę martwię się, że ten materac może nie sprawdzić się najlepiej. Jako doświadczony już turysta nie wziąłem żadnej karimaty, żadnego materaca. Jak tylko się dowiedziałem, że coś jest w środku, to od razu odpuściłem resztę. Posiedzimy jeszcze chwilę przy ognisku, ale godzina jest już całkiem późna, bo 20:30. Fajnie byłoby się dzisiaj wcześniej położyć, żeby jutro rano mieć w miarę dużo dnia. Dzisiaj też wstaliśmy względnie wcześnie. Spokojnie. Tak, las żyje swoim życiem. Do tego trzeba przywyknąć. Wiem, że wiele osób się boi duchów, strachów, niedźwiedzi, tygrysów, ale wierzcie mi, że nie ma czego. Dźwięki dochodzące z lasu to są dźwięki zupełnie naturalne. No chyba, że ktoś idzie na was z siekierą. Czy tu mogą być wilki? Mogą. Wydaje mi się, że nawet jak podkręcę dźwięk na maksa, to i tak tego nie usłyszycie, bo ognisko jest po prostu głośniejsze dla was. Tak, takie trochę jakby grupa huskich sobie tak właśnie skamlała, szczekała. Nie wiem, czy to są wilki, nawet jeśli, to raczej do nas nie przyjdą. Takim dość komfortującym aspektem spania w takim namiocie może być to, że po prostu śpimy wyżej. Oddzielamy się w pewnym... Co? Słyszałeś? Dużo pluszków było. To nie było Tak, bo ryby żyją. To nie było takie małe pluszki. Tak, rzeka też żyje. Na to też trzeba być gotowym. Szczególnie jak świeci nam latarka w oczy, to w ogóle wokół jest kompletnie ciemno. My nie widzimy dosłownie nic, nawet gwiazdy ciężko zobaczyć, bo mamy prześwietlone oczy teraz. Jak mówię, dosiedzimy przy ognisku i jest tutaj bardzo ciepło. Naprawdę bardzo ciepło, a to nie jest jakaś obfita kubka. Chociaż jak na moje standardy to ogromne ognisko. Trzeba przyznać, ja tym drewnem, co tutaj jest, to bym palił ze 2-3 dni. Podelektujmy się w takim razie tym mrocznym, nocnym klimatem, który tak naprawdę jest po prostu spokojnym, nocnym życiem w lesie. Dzień dobry. Było zimno tej nocy. Nie nam, co prawda. Dobrze się spało. To na pewno.
Naprawdę wygodnie można się rozłożyć w tym namiocie. On jest bardzo szeroki. Bardzo mało światła tu dociera. Rano, pomimo tego, że na zewnątrz jest już bardzo jasno, tu w środku było dość ciemno, przez co wyjście na dwór było też całkiem bolesne. Jest też mapa jako piękne urozmaicenie. Na pewno podbija cenę produktu skutecznie, ale tutaj mamy Azję, Europę, Afrykę, Grenlandię. Dlaczego Grenlandia jest 2 razy większa od Afryki? Proszę Państwa, dlaczego używają najgorszego odwzorowania do pokazania mapy? Na pewno dałoby się to poprawić. Na pewno dałoby się poprawić też to, że kolor czarny... No, w nocy był mróz, ale kolor czarny na pewno nie służy namiotom. I my przekonamy się o tym na pewno w przeciągu kilku godzin. Będziemy suszyć ten namiot, nigdzie nie jedziemy. No tak jak mówiłem, jest cały przemoczony od kondensacji. Tego się spodziewałem, no ale każdy namiot by to spotkało. Z tym, że suszenie tego namiotu może być wyjątkowo problematyczne, bo nie zrobimy tego raczej w domu. Chociaż jak kogoś stać na sznurek, to i na krowę, więc prawdopodobnie dałoby się. No ale na pewno nie w naszym domu. W nocy był mróz, na szczęście byliśmy na to w miarę przygotowani. Dobre śpiwory, spodziewałem się temperatur w okolicach zera, także nie było problemu. No w namiocie też jest zawsze trochę cieplej. Ja, jak bystrzacha, buty Natalki schowałem pod namiot, w szparę między bagażnikiem a namiotem. Swoje położyłem na dachu. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Nie wiem. No w każdym razie teraz są całe oblodzone, mokre. No ja musiałem się tutaj wykręcać tym autem, żeby znaleźć idealnie wypoziomowane miejsce. No bo jak auto stało trochę tak, no to i cały namiot był pokrzywiony. Więc trzeba to brać pod uwagę. I to jest na pewno ogromna wada, bo nie wszędzie może się dać znaleźć takie miejsce. No i tak jak mówię, na słońcu jest tutaj okrutna patelnia. W lato, gdy słońce wstaje już powiedzmy koło 4, to może być problem. To może być naprawdę bardzo duży problem i rozstawianie się na miejscu nasłonecznionym, tak jak brzeg rzeki, może być bardzo głupim błędem. Moje spostrzeżenia są takie, że tu zwracam się do kobiet. Jeśli boicie się spać w namiotach na ziemi, to w namiocie na aucie w ogóle nie będziecie się czuły źle, żadnego strachu nie ma, bo żadne zwierzę wam tutaj nie wejdzie, nie podejdzie, jak już tu będzie jechać auto, ale nie jakby miejsce, w którym już śpicie. A co z duchami? Ten namiot jest też taki gruby. No tu mamy mocną ścianę, więc to też daje, myślę, że takie złudne poczucie bezpieczeństwa. No bo wiesz, jak śpimy w takim namiocie MSR-a, który waży 1,5 kilo. No jak ci sarna w to I jest, biegnie, to no. wąż żaden tutaj nie wpełznie, bo jesteś na górze. Kolejny mankament, proszę Państwa. Gdzie jest Gambia? Ja się pytam. Czy Wy myślicie, że mnie oszukacie na tej mapie? Nie można tak robić, proszę Państwa. To jest niepodległe państwo i nie usuwamy niepodległych państw z mapy, w sumie żadnych najlepiej. Mamy enklawę jedną w RPA, Eswatini, ale Soto, gdzie to jest? Nie bądźmy na to obojętni, bo Polskę też kiedyś podobny los spotkał. Ze względu na to, że jesteśmy bardzo blisko granicy, bo w linii prostej chyba 2 km jak nie mniej, to patrole są tutaj stałym elementem, czego nie wiedziałem. Planu na dzisiejszy dzień nie mamy, nie ogranicza nas zbyt wiele, będąc szczerym. Mając samochód możemy po prostu zdecydować, że dziś jedziemy nad morze i pojechać nad morze, albo w góry. Ale na pewno dzień przydałoby się zacząć od śniadania, bo za bardzo nie będziemy mieli gdzie zjeść. To, co mi się najbardziej podoba w naszym zestawie, to jest fakt, że mamy właśnie tutaj taką klapę, na której można i usiąść, i przygotować sobie jedzenie. Jest to bardzo, bardzo praktyczne, muszę przyznać. No i oczywiście pakując się na taką wyprawę wziąłem też masę niepotrzebnego sprzętu. Normalnie przecież mogę się spakować w plecak i to na tygodniowy wyjazd. Bez większego problemu nawet. A tutaj zapakowałem, nie wiem, ze 4 plecaki. Po prostu jest góra rzeczy, no ale to przez to, że po prostu mam świadomość, że auto ma praktycznie nielimitowaną ilość miejsca.
Ostatnio, gdy obrabiałem sarnę, przygotowałem dla rodzinki taką nogę z sarny tylną, no bo pomyślałem, że wyjdzie tak samo genialnie jak ta z dzika. Okazało się, że nie do końca i smakowała totalnie jak wątróbka. Chociaż samo mięso było bardzo dobrze przygotowane i tutaj nieskromnie muszę powiedzieć, że sobie nie mogę nic zarzucić, przyprawiona też była uczciwie. Ale jak sobie zrobiłem steka z nawet chyba części schabu, okazało się, że jest to mięso ekstremalnie delikatne. Pomimo tego, że przygotowałem suchy schab, smakowało to jak wyśmienita polędwica. Naprawdę byłem w szoku, jak dobre to jest. Dlatego dzisiaj robimy powtórkę z rozrywki. Chcę dać spróbować też Natalce. Ja sobie mięso zawsze pakuję w takie worki. No i mięso pozostaje świeże, a w lodówce czy zamrażarce nie śmierdzi po prostu. Ja wiem, jak brzmi bataty i stek z sarny. Dość drogo jeszcze na nowym aucie, ale spokojnie, bataty są z promocji, a sarna kosztowała za kilogram pewnie mniej niż najtańsza kiełbasa w Biedronce. Dlatego normalność jest cały czas na odpowiednim poziomie. Mam nawet pasek, który sam przerobiłem. To jest pasek wojskowy, który miał mój dziadek. Nie będę ukrywał, bataty trochę się rozgotowały, ale słodycz i pikanteria chrzanu, ten pyszny kawałek sarniny, to jest dobry posiłek, żeby zacząć dzień. Powiedzcie mi, czy Natalka chce mnie otruć? Jakim cudem to picie ma taki kolor? Jak? Ja chcę wiedzieć jak. Jakim cudem jest to radioaktywny zielony kolor? Wygląda, jakby ktoś skosił trawę, przesączył przez nią wodę i wyżymał tą trawę. Kiedyś Natalka na spotkaniu z patronami przygotowała herbatę z najróżniejszych rzeczy. Natalka nazbierała jakieś kwiaty poziomek, co tam jeszcze było? Igły sosny, chyba liście lipy, fiołki znalazłam. Bardzo dużo w każdym razie. I uczciwie, zupełnie szczerze, to była chyba jedna z najlepszych herbat czy takich naparów, jakie w życiu piłem. Tak, to samo powiedziały wszystkie osoby, które były na spotkaniu, że jest po prostu genialna ta herbata. No, te zielone siki... No nie, no dają takimi, taką pyrą dają. Dosłownie jak woda po makaronie albo po ziemniakach. Fajnie wygląda, jak popcorn. No, suszone mięso chyba bardziej nam podchodzi.
W ogóle nie wiedziałem o tym, ale patrzcie jaki jest bajer. Można sobie zmierzyć kąt auta. Ciekawa sprawa. Dzisiejszy dzień mamy dużo luźniejszy. Nie trzeba było dojechać nad granicę z Białorusią. Ale mamy plan przejechać trochę wzdłuż Bugu. Tak, dość blisko rzeki. No ale takie są tu przejazdy momentami. Oczywiście miejsce biwakowe zostawione nienaruszone. Ognisko ugaszone. Nie zostawiamy śmieci, rzecz jasna, a nawet sprzątamy w miarę możliwości. Słuchajcie, zmienił nam się trochę plan. Jadąc wzdłuż Bugu nie było fajnych miejsc po drodze, szczerze mówiąc, a po prostu wyświetliły nam się fajne miejsca w innym miejscu. Więc ruszamy nad rzekę Liwiec. Bardzo piękna, meandrująca, nieco mniejsza rzeka. A teraz Sowia Góra. O, rower ktoś wyrzucił. Wieje i oby to nie przyniosło jakiejś zmiany pogody. Ja jakoś nie mam wielkiej potrzeby testować tego namiotu pod kątem szczelności. Natomiast wydaje mi się, że lepszego miejsca po prostu nie znajdziemy, bo na rzece bezpośrednio będziemy w ekspozycji na wszystko. Widzicie, to jest piękna dolina, starorzecze, więc tutaj tych drzew po prostu za dużo nie rośnie. Prawdopodobnie też jakieś krowy są tutaj wyprowadzane na wypas. Ojejku, ale tutaj to nieprzyjemnie. Tak, niestety minusem jest to, że wszędzie jest pełno śmieci. Naprawdę odrażające to jest. Patrzcie. Idioci, przepraszam za słownictwo, wyrzucacie butelki z kaucją. Pozbieramy śmieci i jeszcze sobie zarobimy. Studnia wykonana z recyklingu, jakby nie patrzeć. Z resztek, które tutaj były, ułożyłem właśnie taki stosik, no w miarę równy, jak tylko byłem w stanie. Minęło dosłownie 5 minut. Od początku, od rozpalenia. Zobaczcie, jaki mamy płomień. Przynajmniej na metr do góry. Niesamowite ciepło bije od tego ogniska. Jest to oczywiście ognisko kompletnie nieekonomiczne. Normalnie bez takiego srogiego wiatru i tak drewno spala się w zastraszającym tempie. Teraz jest to tylko podkręcone, no bo widzicie, to pali się cały czas, jakbym tutaj miechem dmuchał. To jest ognisko typowo robione pod kiełbaski, pod show, pod to, żeby
Był duży ogień, żeby ludzie byli zachwyceni. Jest to ognisko, będę szczery, bardzo niepraktyczne, ale w takich miejscach, jeśli potrzebujemy naprawdę wysokiej temperatury od razu, ciężko o coś lepszego. Dzisiaj naleśniki na słodko. Pankejki? Naleśniki. Naleśniki. Gelwe to polska marka. Dobrze kojarzę? Nie wiem. Tak, jest napisane pod twoim palcem. O. Wspieramy, proszę Państwa, jak się tylko da, to kupujemy. Natalka zrobiła naprawdę fajne naleśniki, ale oczywiście naleśniki bez powideł to nie naleśniki. Powidła nie z Łowicza, tylko oczywiście zrobione własnoręcznie. Te powidła są zrobione ze śliwek węgierek, tak jak powinny być. Smażone przez 3 dni, powidła wysmażone przez siebie to jest zupełnie inny smak. Żadne sklepowe nie mają nawet podjazdu. W ogóle te śliwki zrywaliśmy z drzew, które miały po 80 lat i rosły w Bieszczadach, w sadzie, gdzie przychodzą niedźwiedzie, i to nie jest historia z bajki wyssana z palca. Naprawdę trafiliśmy w genialne miejsce. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się tam wrócić też na śliwki i je Wam pokazać, bo to był totalny spontan. Nasza wspólna przygoda dobiega końca, nie będę ukrywał. Dziękuję Wam za obecność, dziękuję Wam za obejrzenie, bo jeśli słuchacie, to oznacza, że albo zapomnieliście wyłączyć i poszliście spać, albo obejrzeliście do końca, bo film Wam się podobał. Dajcie znać, jak właśnie przypadło Wam do gustu takie kamperowanie. Jest to zupełnie inny styl podróżowania niż ten, który ja z reguły uprawiałem. Naprawdę widzę w tym dość ciekawą alternatywę. Cóż, tak jak mówię, przesiadając się ze starego Focusa do czegoś takiego, naprawdę można się troszeczkę rozpłynąć, szczególnie z opcją namiotową na górze. Bardzo ciekawe połączenie. Myślę, że jak już kupię docelowy samochód, którym chciałbym jeździć, to taki namiot trzeba będzie przynajmniej przemyśleć. Na pewno ten samochód zmotywował mnie do tego, żeby szukać jednak czegoś 4x4, bo to zmienia totalnie zasady gry. Cóż, można powiedzieć, że był to taki biwak na miarę tych wielkich amerykańskich youtuberów bushcraftowo-biwakowych, outdoorowych, no bo oni zawsze pakują się na samochody, mają sprzęt za setki tysięcy. No ja delikatnie mówiąc, nigdy swoją skromną osobą nawet nie próbowałem im dorównać. Ale teraz była okazja. My dojemy sobie przekąskę, rozstawimy namiot, prawdopodobnie wjedziemy tam do lasu, żeby nie było takiej kondensacji, no bo tutaj na polu pewnie będzie srogo woda parowała. Mam nadzieję, że po prostu daliśmy Wam chwilę oderwania od pracy, chwilę relaksu, bo tereny naprawdę są niesamowite. Polska jest przepięknym krajem. Jeszcze wiele mamy wspólnie do odkrycia. Jeśli jesteście głodni kolejnych doznań biwakowych, no to już zapraszam do poprzednich filmów, do serii z Finlandii. Być może ktoś nie widział. Jeśli szukacie czegoś naprawdę hardkorowego. Tymczasem my o zachodzie słońca żegnamy się z Wami. Widzimy się no już za 2 tygodnie. Niestety, ale raczej nie dam rady wrzucać tak filmów co tydzień jak z Finlandii. Wybaczcie, ale łącząc taką pracę ze studiami jest po prostu ciężko. Wyjazd trwa 2 dni, montowanie trwa 2 dni. No i kiedy mam chodzić na studia, skoro mam kilkadziesiąt godzin zajęć w tygodniu tak naprawdę. I jeszcze muszę napisać licencjat. Może jak skończę, to wtedy będziemy myśleli o częstszych publikacjach, ale chyba lepiej rzadko, a konkretnie. To wszystko. Zapraszam na media społecznościowe, linki w opisie, rzecz jasna są. No i cóż, to wszystko.
Trzymajcie się dobrze. Jeszcze raz proszę o szczerą opinię, jak Wam się podobał ten wyjazd. Czy do Was trafia może taka forma podróżowania, bo wiem, że dużo osób nawet nie myśli o spaniu w lesie, a jest to jakaś ciekawa alternatywa, jakby nie patrzeć. Przydługie to zakończenie, więc zamykam się. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. No i węż nie... Węż? Węż. Jaki cudem taki kolor? Radioaktywny. Jak? Do tego miałem plan przygotować bataty w popiole. Popiele? W popiele, tak. W popiole. Najpierw rzeczy szyb... Najpierw rzeczy... Dobra. Najpierw rzeczy Kurczę. Najpierw rzeczy... Kurde. Najpierw rzeczy... No i co to oznacza? To oznacza, że może pojedziemy w góry, co? Nad jakimś sanem się tak rozstawić? Fajnie by było. Czemu tak się śmiejesz? Czasami myślę, że tylko ja się śmieję z twoich żartów, jak oglądam twoje filmy. Chyba cały chlorofil się wygotował. I by się pytać, na co ja poleciałam. Brudną rękawiczkę. Wąż Miota nim jak szatan.